Ja wcześniej przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, tak z tydzień wcześniej albo kilka dni po prostu czyszczę sobie wszystkie śruby i psikam te zawieszenie górne, tą śrubę, co oczywiście nie chce nam nigdy wyjść, zwłaszcza jakby to nie było ruszane, ponieważ no jest z tym problem, jak ta śruba nam nie puści, no to nawet nie mamy co do tego podchodzić, albo nie nastawiać się, że to tam zajmie kilka godzin, tylko na pewno dużo dłużej. Dlatego ja sobie zawsze psikam, czyszczę, w te otwory psikam dobrym penetrującym środkiem, jeżdżę, psikam i no to mi zawsze pomaga. Jakoś nigdy nie miałem problemów z odkręceniem później tej śruby. Wiadomo, no to jest aluminium, to się zapieka, aluminium się utlenia, no i ta śruba zawsze stawia opór. Dlatego jak nam nie puści, no to czeka nas palnik, jakiś udar, no i cięcie, kombinowanie. Także nie zazdroszczę tym, którzy mieli z tym opór, bo wiem co to jest. Z bratem żeśmy się w jego audycji zmęczyli z tym. Mi na szczęście się udaje, zobaczymy czy tutaj się odkręci fajnie. Oczywiście psikamy wszystkie pozostałe śruby, nakrętki kontrujące, żeby później to można było fajnie końcówki odkręcić. No dobra, sprawdzamy czy nam to puści wszystko. No dobra, tak jak mówiłem, mamy wszystko spsikane i w pierwszej kolejności sprawdzamy sobie, czy ta śruba będzie z nami współpracować, czy nie. Ale z racji, że ja to jakoś niedawno wymieniałem, wydaje mi się, że nie powinno być z tym większego problemu. Dobra, nakrętka puściła i śruba się fajnie kręci, także chociaż tyle dobrze, bo to już mam z głowy. Dobra, jak wszystko się popuściło, odkręcamy sobie to, końcóweczkę, u góry otwieramy sobie maskę. Ok, jestem z powrotem. Nie wiem czemu gdzieś mi usunęło albo wycięło jeden film, ale pokażę jeszcze raz tak w skrócie. Już tu poodkręcałem sobie. Odkręcamy są śrubę tutaj 13, 16. Tu mamy od amortyzatora też 16, 18, 18 od jednego wahacza i od banana z drugiej strony jest też 18. Łącznik stabilizatora sobie odkręcamy i tam bodajże jest też 18 z jednej i z drugiej strony. Ja tutaj musiałem sobie zdemontować więcej, ponieważ tak jak mówiłem, miałem do wymiany zwrotnicę. Ten wahaczek tak mi wyrobił dziurę, że po prostu ta śruba sobie lata. O, zobaczcie. Czekajcie, żeby było to w miarę wiarygodne. Kurde. Wyrobiło mi tu w tym miejscu luz, że wahacz sobie lata. Tak samo śruba lata i tłucze i no, to niestety jest aluminium, więc cała zwrotnica idzie do wymiany. Ściągnąłem sobie zacisk, jarzmo, tarczę. Na samym początku odkręciłem sobie tą śrubę od przegubu, bo to też całą półośkę muszę powyciągać. No mam trochę roboty, także co tu jeszcze? Aha, odkręciłem sobie jeszcze czujnik ABS-u. Całe szczęście ktoś tutaj pomyślał i nasmarował to i w miarę to fajnie wyszło. W nowej zwrotnicy wymienię sobie teraz łożysko, tak żeby już to było na tip-top. Na wiosnę, z tego co widzę, muszą wlecieć nowe tarcze i klocki, bo już się troszkę zużyły. No 5 lat dosyć intensywnej eksploatacji w moich rękach, no to ma prawo się złożyć. No ta śruba mi niestety nie chciała puścić. Musiałem tutaj mocno lać, tłuc. Aha, popuszczamy sobie jeszcze tutaj kontrę od końcówki, żeby to później nam się fajnie odkręciło.
Dobra, ja odkręcam wszystko. Aha, no i chcąc wyciągnąć sobie całość, cały ten jakby MacPherson z tymi wahaczami, amortyzator ze sprężyną, odkręcamy tu na dole i musimy otworzyć sobie maskę i tam są 3 śruby na klucz 16, które też musimy pod takimi zawleczkami odkręcić, żeby później wziąć i to ściągnąć na dół. I jak sobie otworzymy maskę, to właśnie musimy sobie ściągnąć tą gumę, co tutaj jest ta zabezpieczająca. Ci, co mają te całe podszyby plastikowe, też je trzeba zdemontować i żeby się dobrać do tych śrub. To jedna jest właśnie tutaj pod zbiorniczkiem. Zbiorniczek sobie odkręcamy, odsuwamy na bok, żeby nam nie przeszkadzał. Druga śruba jest tutaj pod tą zawleczką gumową, taką zabezpieczającą, żeby się nie lało na nią. Podważamy sobie, wyciągamy. I trzecia jest o tam. Ja mam wkręconą inną, ponieważ mi się raz jedna obrobiła, także kręciłem po prostu inną pasującą, dlatego jest jak jest. A więc tak, u mnie wjeżdżał sobie piasta razem z łożystkiem. Udało mi się kupić firmy Meyle, komplecik śrub, tak wiem, chciałem kupić SKF-a albo Faga, ale że udało mi się dopaść całość piasta razem z łożyskiem, no to nie zastanawiałem się i wziąłem to z Meyle, ponieważ no ja nie mam prasy, a nie mam też kiedy dzisiaj lecieć bawić się z tym, poza tym też nie każdy chce. Na iMadle to wiadomo co można sobie zrobić, także ja kupiłem Meyle. Wydaje mi się, że fajnie, solidnie zrobione. Dziwi mnie tylko, że sama piasta jest po całości bardzo gruba, a oryginalna piasta, zobaczcie sobie sami, wygląda tak. Ona ma po prostu takie grubsze przetłoczenia. Nie wiem, może to jest po prostu po to, aby odciążyć mniejsza masa rejeserowana, czy coś takiego. Ciężko mi powiedzieć. Jeśli wiecie więcej, czemu tak jest, czy tylko producent sobie tak wymyślił, dajcie znać w komentarzach. W każdym bądź razie u mnie wierzę to całe Meyle, komplet śrub. Ogólnie jestem z tej firmy zadowolony. Tak jak i wjeżdża komplet nowych wahaczy, również firmy Meyle. A zaraz porozpieprzę zupełnie coś. Fajnie jest to zapakowane. Jest rozpiska. Jakość ich wykonania, tak jak sobie przeglądałem, no wydaje mi się, że dużo lepsza jak tych pozostałych, tańszych. Także myślę, że może warto dopłacić. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem się już nie przejadę. Fajnie jest to podzielone, bo jest strona lewa i strona prawa. Jest przykładka, także nic się nam nie pogubi. Każdy wahaczyk, wszystko ma swoje śrubki. To jest oddzielnie. Łącznik, jeden, drugi. Śruby nowe. Te są właśnie bardzo ważne. Te, co spinają górne wahacze. Jest komplet dolnych. No, ogólnie wygląda fajnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to już ta naprawdę średnia półka. Nie wiem, czy one są wzmocnione, czy nie, bo już zgłupiałem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że po prostu dłużej posłużą. No dobra, biorę się dalej do pracy. Dobra, chciałbym Wam pokazać pewną różnicę w wykonaniu tych wahaczy Master Sport a Meyle. Zobaczcie, poczekajcie. Tu jest stary, tu jest nowy. Pierwsza różnica to, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Zobaczcie, Meyle jest tutaj dodatkowo to wzmocniony. Takie nadlane jest. Troszeczkę chyba też jest tutaj szerszy. Tak, na pewno.
Nie chcę mi się teraz szukać suwmiarki. Jak i również na pewno przykładając je sobie tak, zaraz moment. O, widać, że jest tutaj w tym miejscu wyższy i ten śmieszny dzióbek ma również wyższy, jakby więcej grubsze to jabłko, więcej miejsca na smar. Dodatkowo poczekajcie, dodatkowo maile jest również tutaj grubsze, tu w tym miejscu nie jest dodatkowo nadlane, to jest po prostu płaskie tutaj, także no wydaje mi się, że jednak jakość wykonania powinna iść w parze z ceną. Ładnie wygląda. Nazwa i numery również są wytłuczone. Dobra, zakładamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Teraz taka ważna informacja przed skręceniem. Pamiętamy, że nie wolno nam tych śrub dokręcić na maksa i później opuścić auto. Te śruby muszą być luźno, bo je dokręcamy dopiero gdy auto opuścimy na koła. Wstępnie te wahacze ustawiamy sobie tak, że już Wam pokazuję, żebyście to widzieli. Według schematu z internetu, jak to powinno być fabrycznie niby ustawione, przykładamy sobie tą, no robimy taką powierzchnię po prostu i odległość od tej płaszczyzny tu do tego wahacza ma być 80 mm, 8 cm i jeśli przyłożymy sobie z drugiej strony, to odległość od tego wahacza do tego wahacza, do tego punktu ma być 70 albo 72 mm, coś takiego dokładnie. Ja to Wam wrzucę w rysunku i pokażę, jak to ma wyglądać. Dopiero później, jak opuścimy auto na koła, to dopiero dokręcamy sobie te śruby tak, żeby po prostu jak auto będzie opuszczone, żeby nie pozrywało nam tutaj tych gum, bo wahacz musi pracować w swoim takim neutralnym położeniu, nie? Jeżeli ustawilibyśmy, nie wiem, wahacz tak, nie wiem, dużo mocniej w dół albo bardziej do góry i skręcili na maksa i opuścili, to te gumy tutaj zaraz będą pozrywane i możemy sobie wahacze wyrzucić do kosza. To takie małe przypomnienie, ale pewnie wszyscy o tym wiedzą. Ja już mam prawą stronę poskładaną. Niestety nie wiem czemu, kurczę, znowu gdzieś mi usunęło film, albo nie nagrał się. No zły jestem, bo chciałem właśnie wszystko pokazać od A do Z. No ale tak jak mówiłem wcześniej, wkładamy sobie cały amortyzator razem z tymi górnymi wahaczami. Łapiemy sobie u góry na 3 śruby lekko. Później sobie wsadzamy sobie tutaj i pamiętajcie, tamta śruba i te na dole, co skręcamy przy tym wahaczu i przy tym wahaczu nie możemy tego skręcać jak sobie zwrotnica wisi i auto jest w powietrzu. To dokręcamy dopiero jak postawimy auto na kołach, najlepiej go trochę pobujać jeszcze i wtedy mamy pewność, że tam te gumy, o tu co są, one nam się nie zerwą. Bo wiadomo, jakby ona będzie w innej pozycji, my dokręcimy, a później wahacze pójdą do góry, no to chwilę popracuje i zaraz będą zerwane i znowu robota od nowa. Pamiętajcie, żeby wsadzić dobrze te wahacze,
żeby dokręcić w miarę dobrze tą śrubę. Nie przesadźcie, żeby nie urwać tych uszów, ale no żeby to ciasno się działo. Nie pokazałem wam z tej strony, ale końcówek nie zmieniam. 5 lat temu, jak zmieniałem całość wahaczy, wtedy założyłem bodajże SKF-y i szczerze mówiąc jestem z nich bardzo zadowolony, bo kilka z nich do tej pory żyje. Ale wracając do końcówki założyłem Lemfordera. Wiadomo, na końcówkach się nie oszczędza, one muszą być porządne. Wiecie co? Są jak nowe. Także nawet ich nie ruszałem, włożyłem z powrotem. Także jestem do przodu końcówki. Znaczy, no będę miał na zaś, nie? No i co? Skręcamy sobie resztę. Tutaj wahacz nowy, łącznik stabilizatora nowy. Tego też nie skręcamy, jak mamy auto podniesione, dopiero jak jest opuszczone na kołach. Wtedy też wszystkie śruby skręcamy sobie, żeby nam po prostu tych gum nie pozrywało, nie? No i co? Tak wygląda prawa strona. No niestety, tak jak mówię, nie pokazałem jak to zrobiłem, ale przejdźmy na drugą stronę. Tutaj z tej strony sprawa jest następująca. Zwrotnica jest wyjęta. Półośka zostaje. Przegub jest dobry, bo sprawdzałem. Guma jest dobra, także nic nie muszę tutaj wymieniać. Fajnie, cieszę się. O, zobaczcie. No ten jest wyrąbany akurat. Ale ten wahacz, ten banan, on jest zajebisty. I to jest właśnie SKF. Także no jestem mile zaskoczony. No i tu też pokażę wam końcówkę Lemfordera. Bardzo ciasno chodzi. To nie patrzcie na to, to jest, ja psikałem po prostu odrdzewiaczem, żeby mi puściło, także to nic, żaden smar nie wychodzi, guma jest cała, ale naprawdę końcówka bardzo fajnie sztywno siedzi. Popuściłem sobie tylko kontry, żeby na zmierzchności można było fajnie ustawić, żeby diagnosta jak zwykle nie płakał, że nie może odkręcić. No i dobra, tak to wygląda. Tutaj mam już drugą zwrotnicę, założona nowa piasta. Mówiłem, wyczyszczone sobie wszystko ładnie, nowe śruby, nie stare. Oczyściłem ją ładnie, żeby to miało ręce i nogi. Niestety to już jest następna zwrotnica, bo jedną co kupiłem, wyobraźcie sobie, tych śrub za cholernie szło odkręcić. Dwie puściły i to na naprawdę podwójnych przedłużkach, a dwie no nie ma opcji, kurczę. Poobrabiały się oczywiście, poukręcały, później rozwiercałem je, takie wykrętaki specjalne kupiłem, powkręcałem je, nabiłem, kurczę, inne końcówki, nic, wszystko się pourywało, a tamte śruby nie ruszyły, dlatego następną niestety zwrotnicę musiałem kupić. No ale co, no niestety tak bywa czasami, tak to wygląda, jest gotowe do montażu, także biorę się za składanie lewej strony. No dobra, jak widzicie, wszystko paruje, jest zajebiście zimno. Lewą stronę mamy złożoną. Tak to wygląda, prezentuje się. Tak wiem, tarcza już do wymiany będą niestety za chwilę. No i widzę, że coś mi sprężyna rdzewieje. Także też będą do wymiany. Kolejne inwestycje niestety. No co zrobisz? No dobra, ja to mam poskręcane. Lekko, jak opuszczę auto na koła, wtedy będę sobie dokręcał. Zakładam koło. Zobaczę, czy wszystko gra. No i trzeba jechać na zbieżność ustawić, nie? Bo bez tego ani rusz, bo nam zaraz opony polecą. Dobra. To wszystkiego dobrego, cześć. Pamiętajcie, aby subskrybować i komentować. Na razie.